Zapraszam Was teraz na panel Startup, kiedy warto odpuścić. Do Kasi i do Krzyśka dołączyły dwie osoby. Michał Kania, który jest u nas product ownerem. Michał poprowadzi panel dyskusyjny i dołączył także Darek Mozgowoj, który także jest product ownerem, ale zatrudnił się jako deweloper, to jako taka ciekawostka może. No to zapraszam. Ja też mam takie doświadczenie, że zmarnowałem na to swojego życia, tak w cudzysłowie, na budowę startupu, który nie miał sensu od samego początku. I to było coś, co bardzo wiele mnie nauczyło. Prawie pół roku. Dlatego przygotowałem trochę pytań, które być może pomogą nam zrozumieć, kiedy odpuścić, ale też pomogą nam zrozumieć, jaka jest rola foundera w tym procesie. Więc przygotowałem pierwsze pytanie. Kto, kiedy i na jakiej podstawie, 3 pytania w jednym, przepraszam, powinien podjąć decyzję o zakresie badań UX-owych? Kasiu. Tak się zastanawiałam, czy to do mnie. Dobra, to ja może to przeformułuję trochę i zaczęłabym od tego, żeby podjąć najpierw decyzję o celu tych badań UX-owych. To znaczy, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, zespół, to znaczy, no będę mówić bardziej o, powiedzmy, takim środowisku naszym pragmatykowym. Załóżmy, macie foundera tego startupu, jest, powiedzmy, product owner, czyli, nie wiem, któryś z chłopaków, no i jest ten UX-owiec badacz, no to oni wspólnie rozmawiają o tym, czego chcemy się dowiedzieć. Founder oczywiście ma tutaj bardzo duży wkład, no bo on bardzo często jest tą osobą, która zna na przykład domenę, wie jakby w jakim obszarze się porusza, no nie? On też jest w stanie jakby dać ten wkład w postaci tego, no to co już było zrobione. No bo to nie jest tak, że wiecie, przychodzi do nas klient i mówi, że na przykład, nie wiem, chce pracować nad takim i takim pomysłem, no i zawsze proponujemy, no to wywalamy wszystko, czego ty się dowiedziałeś i robimy wielkie badania. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że zawsze trzeba bazować na tym i najczęściej przy takich początkowych rozmowach właśnie z founderami startupu, bo w sumie dla nich głównie pracujemy, my bardzo często pytamy się o to, no to co już robiliście? Czy była jakaś analiza konkurencji? Czy ktoś wam już prowadził jakieś badania? Czy macie już jakieś dane? Czy macie już jakiś feedback uzyskany? Cokolwiek, na czym my możemy się oprzeć, żeby łatwiej nam było określić, jaki jest cel tych badań, co jeszcze musimy doprecyzować, a może już wiemy wystarczająco dużo, żeby wystarczyło tylko gdzieś dokręcić jakąś śrubkę, no i jesteśmy w domu, nie? Więc najpierw bym zaczęła od tego celu. Jeżeli chodzi o zakres, no to mówię, w zależności od tego, co już wiemy, co wie na przykład founder startupu, no nie? Czy on już wie bardzo dużo, już zbadał jakieś grupy docelowe, już są jakieś dane i jakaś analiza, którą my po prostu możemy się tylko zagłębić, żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie. Więc myślę, że taki pewnie podstawowy zespół, jeżeli nie ma na przykład product ownera, no to founder wspólnie z jakimś ziomkiem od UX-u. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Okej, no ale jako founder przychodzę tutaj do Software House'u, budować swój produkt. Ja doskonale wiem, czego potrzeba moim użytkownikom, więc jak byś mnie przekonała do tych badań generatywnych, zanim zaczniemy development? Jakby pierwsza rzecz, którą bym się ciebie... Przede wszystkim to bym chciała z tobą porozmawiać i dowiedzieć jakby, co ty już wiesz. Skąd czerpiesz tą wiedzę? Co wiesz o tych użytkownikach? Na jakiej podstawie? Na podstawie jakich danych? Jak zbierałeś te dane? Jakimi metodami zbierałeś te dane? I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nie żyjemy w bajce i czasami spotykamy się z founderami, którzy mówią, nie, to jest mój pomysł, jedziemy z koksem, elo. Ale to też jest ten proces, w którym właśnie najczęściej, czy nie wiem, nieraz gdzieś tam robimy jakieś rzeczy właśnie wspólnie z Darkiem, czy też z Michałem, ale on teraz będzie grał tego złego policjanta, to jest taki proces, wiecie, bardzo mocno ciągły, no nie? Czasami nie da się od razu klienta przekonać do pewnych rzeczy, no bo często klienci będą przychodzić i mówić, że nie widzą w tym wartości, no nie? I to jest okej. Czasami nie jesteśmy w stanie od razu przekonać tego klienta, ale możemy przekonywać małymi kroczkami. Możemy na przykład mieć różnego rodzaju, nie wiem, na przykład rejestr ryzyk, który nam mówi, słuchaj, rozumiem, mamy takie dane, ja to widzę trochę inaczej, dla mnie to jest ryzyko, zapiszmy sobie to gdzieś, no nie? I potem w momencie, kiedy będziecie widzieć, nie wiem, coś poszło nie tak, coś poszło inaczej, wspominaliście o tym,
to wiecie, to nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć temu klientowi, ja o tym mówiłam, widzisz, tutaj jest ten rejestr ryzyk, ale fajnie, nie? Tylko jakby też komunikacyjnie zaznaczyć temu klientowi, że podjęliśmy złą decyzję, mieliśmy to jako ryzyko, to spróbujmy zrobić to inaczej. No nie, bardziej pokazywać tą wartość, być może dalej w procesie, jeżeli nam się nie udało na samym początku tego klienta przekonać z różnych powodów, bo klienci też mają jakby swoje jakieś przekonania, ale pokazywać tą wartość na przykład w czasie. Nie wiem, czy chcecie coś dodać, bo tak zacząłem pytać Kasię i nie czuję się z tym komfortowo. Ja nie wiem, myślę, że na temat badań UX-owych to Kasia jest tym najbardziej światła i powinna się wypowiadać. Nie wiem, czy ja bym chciał też dodać. Myślę, że często, tak jak Kasia powiedziała, bardzo trudno jest przekonać ludzi na początku do wartości, jaką niesie ze sobą badanie UX-owe. I mógłbym tutaj wymienić naprawdę wielu startuperów, wielu founderów, którzy podążają tą drogą, zbudowali koniec końców jakiś produkt, ale patrząc na to, ile pieniędzy wydali, żeby dojść do tego miejsca, w którym są, to można było to by zrobić taniej o bardzo, bardzo, bardzo dużo. Być dokładnie w tym samym miejscu, po prostu te osoby nie chciały się uczyć, a badania UX-owe to przede wszystkim jest zrozumienie rynku, zrozumienie użytkowników i zrozumienie i po prostu nauka tego, jak powinniśmy to robić. Zanim pójdziemy dalej, ja bym jeszcze dopowiedział, że w pracy warsztatowej z klientem dużo łatwiej na samym początku, podczas warsztatów, pokazać klientowi miejsca, których jeszcze nie rozumiemy, nie wiemy, gdzie są ryzyka. Ale chciałem Cię, Kasiu, jeszcze raz zapytać jakby podrążyć ten temat badań UX-owych i zapytać, czy jako founder mogę brać w nich udział? Mogę brać udział na przykład w wywiadach pogłębionych? Ale jesteś złym gliną, bo zmieniłeś to pytanie. Przepraszam. Bardzo często są takie, wiecie, takie spory właśnie, czy founder powinien w ogóle prowadzić badania, czy founder sam może robić badania i tak dalej. No i oczywiście nie ma na to prostej odpowiedzi, jak wszędzie w UX-owym świecie, ulubione i wszystkich, to zależy. Bo ja myślę, że jeżeli umie, w sensie jakbym sobie zakładała startup, a parę razy mi się zdarzyły próby zakończone średnio, no to ja robiłam sama badania jakby dla siebie, no nie? Z taką pokorą, że wiedziałam, że jeżeli będę zadawać odpowiednie pytania i tak dalej, to muszę mieć świadomość tego, że wiecie, musicie tak umieć oddzielić foundera od badacza i to jest na początku mega trudne, nie? Bo ja rozmawiając na przykład z daną osobą, no nie, muszę brać pod uwagę to, że mój pomysł i mój umysł foundera, który mówi, masz zajebisty pomysł, nie? Ja rozmawiam z taką osobą i się okazuje, no nie jest taki super, nie? I to jest ta bardzo ciężka część tego, gdzie musicie oddzielić jakby ten właśnie umysł foundera od umysłu badacza i trochę pogrzebać swoje własne ego, no nie? Bo może się okazać, że jednak wasz pomysł jest kiepski. Więc jeżeli osoba ma doświadczenie, jeżeli umie to robić, a mówię, no badania proste nie są, no to tak, jak najbardziej. Jeżeli uważa, że na przykład ma na tyle taką pokorę, żeby właśnie ten umysł foundera od umysłu badacza oddzielić, co po prostu proste nie jest. Founder też na pewno jest super osobą do tego, żeby dostarczać wiedzę ekspercką i domenową. No nie da się bez tego zrobić badania. Jeżeli my prowadzimy na przykład badania dla, wiecie, takiego poletka blockchainowego, no to ja dołączając do Pragmatic Coders coś tam wiedziałam o tym blockchainie. No gdzieś kupiłam jakiegoś 0,0000 ileś tam 1 bitcoina, nie? Ale nie byłam super specjalistą, więc wiecie, jeżeli ja idę na rozmowę i rozmawiam na przykład z osobą, która jest jakimś wymiataczem blockchainowym, no to ja muszę znać to słownictwo, ja się muszę orientować. No to tutaj jest super rola foundera, żeby po prostu dopalać to w pewien sposób. Więc różnego rodzaju właśnie eksperckość, wiedza domenowa, to co on dostarcza, wiedza z rynku, wiedza z jego doświadczenia, no bo bardzo często nasze pomysły na startup, nie biorą się znikąd. Był jakiś problem, siedzieliśmy w jakiejś dziurze 10 lat i widzimy, że tam jest po prostu problem i jest potencjał na produkt. Więc też ta wiedza jest oczywiście wiedzą super ekspercką, jeżeli chodzi właśnie o foundera i on dostarcza taką wiedzę. On jest właśnie taką osobą, która z tymi informacjami przychodzi. Tak samo jak founder pewnie dostarcza jakieś informacje, no nie tylko te branżowe, ale informacje dotyczące konkurencji, tego jakby otoczenia, środowiska, jak to wygląda i tak dalej. Jeżeli chodzi o branie udziału w badaniach,
Ja myślę, że jak najbardziej, tylko trzeba mądrze się zabezpieczyć przed tym braniem udziału, bo niestety founderzy, i to też ważne jest zaufanie i ważna jest rozmowa, no nie? I tak samo, czy product owner, czy developer, ktokolwiek by chciał, ja zachęcam do tego, żeby brali udziały w badaniach, albo na przykład oglądali nagrania z tych badań, oczywiście, wiecie, RODO rzeczy, trzeba zabezpieczyć się, żeby można było udostępniać tego typu nagrania, ale jak najbardziej zachęcam, tylko ważne jest to, żeby taką osobę przygotować, to znaczy, ja prowadzę badania, ty jesteś obserwatorem i ty obserwuj. Bo zdarzyło mi się niestety, że w pewnym momencie, kiedy wiecie, następuje ta krytyka w ogóle całego pomysłu i problemu, founder się włącza i no ale przecież wiesz, nie? No i pół badania wychodzi nam do kosza, no bo tu jest teraz, wiecie, wielka obrona naszego pomysłu, nie? Więc jak najbardziej myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, tylko trzeba odpowiednio przygotować daną osobę, żeby po prostu nam tego badania nie zaburzyć. Na obronę product ownerów powiem, że zdarzyło mi się kiedyś podczas badania takich wywiadów pogłębionych, że lekarz, akurat była aplikacja do lekarzy, powiedział: wyślijcie tych lekarzy, tych UX-owców czy tych moich designerów do lekarza. W kontekście takim, że to, co zrobiliśmy, jest kompletnie nieadekwatne do problemu, z którym się oni spotykają. Zejdźmy trochę na tematy bardziej techniczne. Wyobraźmy sobie, że jestem founderem. Pokazałeś, Krzyśku, dzisiaj dużo trudnych rzeczy dotyczących technologii. W jaki sposób ja jako founder mogę świadomie podjąć decyzję o technologii? Dlaczego chciałeś podejmować decyzję o technologii? Jestem founderem, muszę wiedzieć, jakby to jest moje dziecko, bo to jest moje zadanie. Jeśli byś do Pragmatic przyszedł z takim podejściem, to byśmy ci starali się wytłumaczyć, że to nie chcesz się tym w ogóle interesować. Może nie chcę, ale ktoś musi tą decyzję podjąć. Ktoś musi podjąć. Tak. Kto i dlaczego. Tak? Tak. Odpowiadając na takie pytanie, jak my podejmujemy w Pragmatic takie decyzje, to jeśli ktoś już, ty founderze, przychodzisz do nas, to my wiemy, jaki jest ten najlepszy stack i go wybierzemy. Zazwyczaj jest to ten, który działa, ponieważ mamy doświadczenie w wielu projektach i on po prostu zadziałał i w kolejnym twoim chcielibyśmy po prostu ten stack reużyć. Mhm. Czyli tutaj powinienem zaufać. No, fajnie, gdybyś zaufał, tak? Nie wiem, czy to aż tak dużo wymagamy, ale wybierając nas, może ktoś polecił, może widzisz, że robimy dobrą robotę, bo jakieś tam twarde dane nas bronią, to wiemy, jaką należy technologię wybrać do problemu, z którym do nas przyjdziesz. Już o tym pogadamy. Wracając do UX-u, czy możecie opowiedzieć historię czy przykład, kiedy badania UX-owe zmieniły pierwotny kierunek rozwoju produktu? Tak, możemy. Źle zadaję pytania, tak? Czy mogłabyś opowiedzieć tą historię? No mogę. Opowiedz tam tą historię. Mogę. No to generalnie takich historii w sumie mamy sporo. Tak jak wam wspominałam podczas mojej prezentacji, no to w Pragmatic mamy taką... Jesus, której nie będę gadać. Mamy taką inicjatywę, która się nazywa PCV i nie chodzi o rury z jakiegoś powodu. Chodzi o Pragmatic Coders Venture. Venture? Czy tam jest S na końcu? Venture, dzięki. I generalnie jakby w ramach tego, jak pierwszy raz do tego podchodziliśmy, to chodziło o to, że mieliśmy taką grupę, powiedzmy, testujących cały ten program. No i chcieliśmy spróbować właśnie przejść taką ścieżkę budowy startupów. No i w tej grupie byłam właśnie ja ze swoim pomysłem, był Darek ze swoim pomysłem i była jeszcze Martyna, taka nasza koleżanka ze swoim pomysłem. No i generalnie no to jest taki ostatni przykład, jeżeli chodzi właśnie o badania UX-owe. No to pomysł Darka na przykład, mogę to powiedzieć, no to my ubiliśmy po samych badaniach UX-owych, no nie? W sensie jakby okazało się, że faktycznie nie ma potencjału produktu, nie ma tam problemu w grupie docelowej. Pomysł Martyny sam w sobie zmieniał się kilkukrotnie z tej pierwotnej idei do jakby gdzieś tam kilkukrotnie właśnie pivotowaliśmy, też na przykład na podstawie badań UX-owych.
Mój pomysł uwaliłam w momencie, w którym jakby te badania UX-owe, one pokazały, że istnieje problem. Próbowaliśmy tutaj zadziałać właśnie z rozwiązaniem, ale okazało się, że samo to rozwiązanie pokazuje, że problem nie jest za darmo, by działało, tak wam powiem, nie? Tylko że jeszcze oprócz tego, że wiecie, istnieje grupa docelowa, jest problem, mamy rozwiązanie by działało, no to wiadomo, że startup musi zarabiać, więc jeszcze wchodzi ta cała otoczka rzeczy związanych z po prostu biznesem. To się musi biznesowo spinać. Więc no, nie jesteśmy jakby jako founderzy startupów organizacjami charytatywnymi, no jednak produkt musi na siebie zarabiać, więc no finansowo się po prostu to rozwiązanie nie spięło i to też na bazie prototypu, czyli już tak powiedzmy badań takich bardziej ewaluacyjnych, no to doszły te rzeczy właśnie związane z tym, że pokazując to osobom, no widać było, to nie było coś takiego, że otrzymywaliśmy feedback, który by mówił o tym, że finansowo to się po prostu będzie spinać, że ci ludzie no, nie chcieliby po prostu za to płacić. Więc to były takie przykłady z naszego podwórka. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z klientami, no to no wspólnie na przykład z Michałem pracowaliśmy nad jednym projektem takim finansowym, gdzie takie naprawdę krótkie badanie UX-owe, bo to było zdaje się 5 osób, ale to był taki mocny projekt właśnie finansowy, gdzie ta grupa też była bardzo specyficzna, ale tutaj klient był super pomocą, no bo on miał bardzo mocną wiedzę na temat tego rynku finansowego, tego jak to wygląda. Chodziło o analizę danych finansowych. Na przykład jeżeli macie sklep, macie tam różne parametry finansowe, chodziło o to, żeby zbudować narzędzie, gdzie wpuszczacie te rzeczy, ono tam sobie mieli i wypluwa wam jakieś dane. No i tutaj na przykład badania UX-owe pokazały, że ta grupa jest bardzo zróżnicowana od osób mega zaawansowanych, czyli takich, które analizują te dane finansowe po prostu na, nie wiem, 10. poziomie zaawansowania i tak dalej, przez osoby, które no, jakby zajmowały się tym w jakiejś mniejszej firmie. Fajnie by było coś z tego wyciągnąć, ale w sumie nie za bardzo wiedzą, gdzie zacząć, nie? No i teraz jak zbudować produkt, który adresuje potrzeby 3 zupełnie różnych grup docelowych, nie? No i tutaj się właśnie nad tym zastanawialiśmy się nad tym, czy klient faktycznie musi adresować te wszystkie 3 grupy, czy być może na przykład powinien się skupić, nie wiem, na początkujących i średnio zaawansowanych, nie? I to trochę też nam zmieniło, jakby te badania nam zmieniły właśnie trochę scope tego i pokazało klientowi, hej, masz bardzo różnorodną grupę. To nie jest produkt, który będziesz chciał zbudować dla osób początkujących, to nie jest ten sam produkt, który będziesz chciał zbudować dla osób zaawansowanych, nie? Myślę, że to są takie fajne przykłady. Do tego przykładu, gdzie ubyliśmy twój pomysł, czy nasz pomysł, bo zresztą brałem w tym udział, jest bardzo dobra metoda od Dana Olsena, bardzo polecam Opportunity Score, która dość mocno o tym mówi. No dobrze, mamy badania UX-owe, które mocno wpływają na to, co robimy, co dewelopujemy. W jaki sposób i czy to jest w ogóle możliwe? Jak przygotować się od strony technologicznej do tego pivotowania, do tych ciągłych zmian? Do ciebie. Tak. Aż co, ja w ogóle miałem taką myśl, bo ja nie wiem, czy ja poprzednie pytanie potraktowałem zbytnio tak jakby z perspektywy siły. Czy nie miałeś tego wrażenia? Bo chciałbym tutaj wrócić do jednej rzeczy takiej ważnej, bo to nie jest tak, że gdyby taki klient do nas przyszedł, to ja bym go tak jakby traktował, uwierz nam, nie? Tam byłaby za tym całkiem naturalna analiza tych rzeczy. Na przykład gdyby tam gadaliśmy wcześniej o językach programowania, to jest taki widoczny wybór, który należy dokonać. No to powiedzmy, byłaby to aplikacja takiego ogólnego przeznaczenia, nic szczególnego, tak? To bym sobie pomyślał. Przepraszam cię, moja aplikacja nic szczególnego. Tak. Każdy myśli, że to jest moje dziecko i to będzie cudowne i to jest zupełnie inne, nie? Ale jest generalnie jakiś problem biznesowy zwykły do rozwiązania. Może być Java, język ogólnego przeznaczenia bardzo popularny. Może być .NET, język bardzo popularny ogólnego przeznaczenia. Python już może nie, bo ma jakieś bardzo jest w innych szczególnych zastosowaniach. Node.js? Spoko, też może jest, tak? Ma pewne zalety. Staramy się wyprodukować taki dokument, który by opisał te wady, zalety różnych podejść i też powiedzieć, no słuchaj, my tu generalnie robimy Java, ale do .NET-u nie robimy, nie? Tak jakby, ale to jest taki flipcoin, nie? Możesz wybrać to, one to zrobią, nie? My akurat bierzemy Java, nie? I dlatego wybraliśmy Java, nie? Tak jakby, a myślę, że już wcześniej co do innych rzeczy byśmy się dogadali
dlaczego chcemy współpracować, a wybór technologii jest tym takim już mniejszym wyborem, bym to powiedział. A teraz odpowiadając na pytanie, jeśli byś jeszcze raz wrócił. Tak, czy to jest możliwe? Badania UX-owe dostarczają bardzo dużo feedbacku. To, co powiedziałeś wcześniej też podczas prezentacji, że każdy deploy pozwala nam zbierać feedback, no to czy jest to możliwe, czy możemy się jakoś przygotować na to pivotowanie od strony technologicznej, tak żeby przy każdej zmianie nie wyrzucać wszystkiego do kosza? Nie do końca wiem, co to znaczy wyrzucanie do kosza, bo teraz trzeba to podzielić na kilka rzeczy. Jeśli napisaliśmy funkcjonalność, która jest tak jakby w aplikacji jest w ogóle niepotrzebna, no to tak jakby ona jest do wyrzucenia. No to tego się nie da oszukać, tak? Rozwiązaliśmy problem, który nie był wart rozwiązania. Jeśli to jest gdzieś tam troszkę zmiana, no to jest troszkę zmiana, nie? Tak jakby pewnie to nie jest do wyrzucenia, trzeba troszkę zmienić. Ale powiedziałeś taką część, że tam technicznie, bo czasem możemy technicznie trochę złych wyborów dokonywać. To, co jest też bardzo dla mnie widoczne w takich pracach w startupach, to generalnie technologia, a ta warstwa aplikacji. Ta warstwa aplikacji to jest ten kod, który piszemy, który rozwiązuje pewne rzeczy, a pod spodem są bazy danych, są jakieś różne kolejki, no właśnie, są różne bazy danych, są różne storage i teraz trzeba się zastanowić, czy my na pewno potrzebujemy różne storage. Bo jest generalnie jasne i wiadome, że bazy dokumentowe, NoSQL-owe dobrze rozwiązują pewne typy problemów. Ale to nie znaczy, że nie możemy odkładać jakichś logów też w bazie, czy jakichś tłumaczeń w bazie zwykłej, relacyjnej na początku. Zwłaszcza, że obniży nam to koszty, no w ogóle, że nie musimy iść w nową technologię. I teraz, jeśli ktoś chciał dobrze zaspokoić jakieś wymaganie i najlepsza do tego jest baza NoSQL-owa, no a to tak naprawdę był troszkę nietrafiony pomysł, no to tak naprawdę zmarnowaliśmy czas na inwestowanie w to, że ktoś musiał się nauczyć ją dobrze obsługiwać i infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. A lepiej byłoby to po prostu zrobić w dobrze nam znanej bazie, którą już mamy, czyli tą, która jest w projekcie, nieważne jaka jest, i zrobić to samo, może mniej optymalnie, ale po prostu zrobić to. Wtedy mamy mniej wyrzucanej infrastruktury i na pewno to było szybciej po prostu dostarczone. No. Czyli skupiłbyś się na tym, żeby kosztem, jak rozumiem, trochę jakości zyskać na prędkości dostarczania. Kurczę, nie pomyślałbym, że to jest kosztem jakości, bo ten wybór jest dla mnie tak naturalny, że to rozwiązanie byłoby na pewno dobre, a ewentualna taka jakość, która byłaby mierzalna, że no, jeśli mamy miliony teraz transakcji, a czas odpytania z bazy dokumentowej w MongoDB jest taki niski, a z bazy Postgresa relacyjnej jest tam 10 razy większy, żebyśmy doszli do tego, że to już jest taka skala, to prawdopodobnie jesteśmy już 2 lata później, tak? I w ogóle nawet nie ma tych ludzi, którzy podjęli te decyzje, nie? Więc tak jakby... Ja w ogóle uważam z punktu widzenia tego mojego stylu product owner, prawda, że powinniśmy unikać pivotowania technologicznego z wszelką ceną. W sensie dołożyć do tego, żeby w momencie, w którym już mamy kodować, czyli wytwarzać już tą samą aplikację, czyli składać te wszystkie klocki techniczne, o których mówił Krzysiek, że jesteśmy już bardzo blisko tego, co chcemy zrobić. W sensie może się okazać jeszcze na pewnym etapie, że to nie jest dokładnie ta nisza tego rynku, ale rozwiązanie się będzie nadawało w jakimś sensie do użycia w jakiejś innej niszy tego rynku. I właśnie po to robimy badania, bo jeżeli UX-owe, po to analizujemy ryzyko i maksymalizujemy wartości w pracy product ownera, żeby jak najszybciej się dowiedzieć, że to, co robimy, ma sens. Jeżeli dowiemy się na etapie, gdy zainwestowaliśmy $20 milionów, że to jest bez sensu, to pivotowanie to znaczy, że cała nasza praca no praktycznie prawdopodobnie pójdzie do kosza. I żeby tutaj przytoczyć taki przykład, o czym mówię, jeżeli mówię, że możemy robić pivot technologiczny, ale w obrębie niszy, która coś robi,
Tutaj nie wiem, czy wszyscy słyszeli, a jeżeli tak, to jeszcze po prostu przypomnę, że YouTube pierwotnie, jak zaczynał swoją historię, to był portal randkowy wideo, prawda? Oni tak wychodzili z takiej swojej niszy, że jest takie zapotrzebowanie, to też zbadali, po czym okazało się, że dużo więcej ludzi, do których oni chcą trafić, używało ten portal w inny sposób niż oni zakładali, więc jakby ten core technologiczny w obrębie tego rynku, w którym pracowali, dało się użyć i zrobić pivot. Natomiast jak się okazało, że nikt nie chce tego używać, wychodzenie do jakiegoś innego rynku, szukanie rozwiązania, praktycznie jest, w tym momencie jest ubity proces. Można byłoby myśleć, że dzielenie to na kawałki, ale zazwyczaj to raczej nie kończy się dobrze. Jakby nie słyszałem o takich przypadkach na rynku. Znów, Krzyszku, w twojej prezentacji było tak, że staramy się pisać szybko i bardzo prosto, tak żeby też nie przekombinować, nie było tego overengineeringu. No ale powiedziałeś, że twoi znajomi, o ile dobrze pamiętam, mówią, że no, to jest duże ryzyko, że nikt tego nigdy nie poprawi. I moje doświadczenie jest podobne, że zwykle nie ma na to czasu. Więc kiedy jest czas na poprawę jakości, spłacanie tego długu technologicznego, który się zaciąga w momencie, kiedy piszemy szybko, czasem prosto, czasem zbyt prosto? Jeśli to jest świadomy dług technologiczny, czyli zacznę od tego takiego prostszego przypadku, czyli jesteśmy sobie zespołem i pracujemy jakoś tam dłużej, oczywiście tam są rotacje, ale pracujemy, i to dokonujemy takich wyborów, że coś chcemy zrobić szybciej i jakiś tam dług techniczny zaciągamy. Niech to będzie, sorry, no teraz pustka w głowie, tak, ale takie sytuacje są. I to jest taki dług, że jego trzeba jakoś spłacić, bo coś nam tam co jakiś czas wywala. Na przykład zgodziliśmy się na jakąś tam ilość błędów, tak, na początku i gdzieś je tam trzeba z czasem poprawić, bo nie wiem, lecą jakieś timeouty. No to fajnie jest, jeśli biznes to czuje. To znaczy nie jest to fajne, ale jeśli ten problem jest rzeczywisty, typu ten dług, który zaciągnęliśmy jest taki dotykalny i biznes go widzi, no to myślę, że te zadania, żeby to poprawić, znajdą priorytet. Ale czasem jest tak, że jak najbardziej my możemy z tym długiem żyć, no i wtedy żyjemy z nim, no i nie zawsze może to jest problem. Nie wiem, czy... Myślę, że największym problemem spłacania długu technicznego jest to, jak nagle startup dowiaduje się, że zaczyna się bardzo szybko skalować. I w ciągu kilku miesięcy z tysiąca użytkowników ma kilkaset tysięcy użytkowników. Jakby wtedy spłata długu technicznego jest bardzo trudna i może ten fakt, że ten dług techniczny posiadamy, po prostu tą prędkość skalowania ma po prostu dozerować. On po prostu rozłoży, bo system nam się przewróci, ludzie przestaną nam ufać. Wartość, którą obiecywaliśmy na rynku, no nie zostanie dostarczona i szybkie naprawianie tego długu technicznego, no jakby to jest takie ratowanie sytuacji, która już może być po prostu przegrana, więc trzeba mieć na uwadze, że kluczowe elementy, jeżeli już jesteśmy w momencie, w którym można powiedzieć coś, że osiągnęliśmy market fit albo przekroczyliśmy ten próg, w którym możemy zacząć się skalować, jest bardzo trudne do zrealizowania, żeby wyczuć ten moment, ale pewnie się da. To w tym momencie już powinniśmy myśleć, że najważniejsze komponenty naszego systemu nie powinny posiadać długu technicznego, który nie pozwoli nam się skalować. Bo potem po prostu z tego, co przynajmniej można wyczytać w mądrych książkach, jest już za późno. Tylko mój problem z długiem technologicznym jest taki, że wielokrotnie widziałem przykład, tak jak twoi koledzy, których przytaczałeś w prezentacji. Ludzie biznesu, ja jako product owner, obserwuję zespół i widzę, że oni bardzo szybko dostarczają. I w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, w której przestajemy dostarczać, bo dług jest zbyt wysoki. Mamy zbyt dużo błędów, bo dług jest zbyt wysoki. Mamy przykład teraz klienta, u którego byliśmy w Dubaju i jest to dokładnie ten moment, kiedy dług już zjadł wszystkie możliwości. Więc w jaki sposób zapewnić transparencję odnośnie tego długu? Bo powiedzieliście, że on może być dobry w pewnym momencie. W jaki sposób zadbać o jego transparencję? Żeby ludzie z biznesu rozumieli, że go zaciągamy i rozumieli, że kiedyś trzeba będzie go płacić.
wydaje się oczywistą, że jest kwestia oceny sytuacji przez doświadczonego product managera, product ownera w współpracy pewnie z kimś, kto dobrze zna technologię, żeby powiedzieć, jakby co ten dług tak naprawdę znaczy, prawda? Zaciągamy ten dług i w którym momencie ten dług zacznie nas boleć, jaki koszt będziemy ponosić, jeżeli ten dług zostanie od tego momentu nienaprawiony, w którym zacznie nas to boleć. Wydaje mi się, że to jesteśmy w stanie w jakiś sposób zaadresować. Zazwyczaj z biznesem najlepiej rozmawia się, jeżeli mówimy o pieniądzach, więc jeżeli powiemy, ile tysięcy dolarów może nas kosztować naprawienie tego w nieodpowiednim momencie albo zbyt późno, to zazwyczaj udaje się w jakiś sposób dotrzeć do głowy biznesu, bo to, co powiedział akurat Michał, to jest takie klasyczne, że biznes przyzwyczaja się do tej naszej prędkości dostarczania. Mimo tego, że mówimy o tym, że zaciągamy dług techniczny, w pewnym momencie to, że my przestajemy dostarczać, bo chcemy ten dług spalić albo ten dług nas blokuje, zaczyna być rozumiane przez biznes za to, że my coś źle robimy. Przestało nam zależeć, my pracujemy dobrze. I często, to też często z Michałem rozmawiamy, sytuacja jest taka, zatrudnijmy jeszcze trochę więcej ludzi, żeby szybciej dostarczali. I się skalujemy wewnętrznie bardzo szybko, zwiększamy swoje koszta dostarczania tej wartości, ale jakby nie dostarczamy tej wartości koniec końców i takie biznesy się wykładają, już widzieliśmy raz takie przypadki. Tak, sam kiedyś byłem w tej sytuacji, że dostarczaliśmy szybko, dostaliśmy dofinansowanie, mieliśmy trochę długu, więc zwiększyliśmy zespół 3 razy i okazało się, że przestaliśmy w ogóle dostarczać, bo ten dług był zbyt duży. Ja chciałem jeszcze dołożyć, bo ja się z wszystkim zgadzam i tak samo bym mniej więcej odpowiedział. Co bym jeszcze raz może podkreślił, to że trzeba rozmawiać z biznesem językiem biznesu. Czyli w ogóle nie używać takiego pojęcia, że my teraz jakiś dług techniczny zaciągamy, bo to naprawdę abstrakcyjne. Jak sobie o tym myślę, co to znaczy, to nic nie znaczy. Dopiero w momencie, jak będzie zauważone, że teraz coś zajmuje tyle, to będziemy w stanie wytłumaczyć na przykładzie, tak? I możemy zrobić teraz ten feature i ten i one będą kosztować tyle, a możemy najpierw zrobić jeszcze coś innego, co sprawi, że te 2 następne będą tańsze. I tak jakby to nie ma innej drogi, tak? I nie można w ogóle się obrażać na to, tak? No lepiej nie używaj tego słowa przy biznesie. Tak, podoba mi się mówienie językiem biznesowym, czyli mówiąc wprost pieniędzy do biznesu, do founderów. Oni go najlepiej rozumieją. Niektórzy z gości pisali, że marzą o założeniu startupu. Czy waszym zdaniem da się do tego przygotować? Albo co należy przygotować? To chyba jest trudne pytanie, patrząc na wyszynkę. Może ja zawsze. Proszę Tak? bardzo. Czy da się przygotować do założenia startupu? Jakby ktoś chciał powiedzieć, że to jest jakiś taki obszar czasu, w którym my się przygotowujemy, a potem od dzisiaj mówimy jest startup i robimy startup, mi się wydaje, że takiego czegoś nie ma, takiego punktu odcięcia. Myślę, że do startupu przygotowujemy się w ten sposób, że przede wszystkim to jest przygotowanie mentalne. Mało kto nie prowadził nigdy startupu albo nie pracował bardzo intensywnie i nie wiedział, jak szybko uciekają zdobyte pieniądze, albo nawet te, które dostały do jakiegoś źródła finansowania, nie rozumie, jaki to jest stres i jak dużo rzeczy nas może w naszej głowie totalnie zablokować przed tym, żebyśmy mogli się rozwijać jako startup. I to jest nieprawdopodobne, jak psychologia potrafi zniszczyć startupy. Dlatego founder powinien mieć jeszcze kogoś, więc jeżeli szykujecie się na startup, to najpierw ocencie swoje umiejętności, swoje możliwości, a następnie znajdźcie kogoś, kto będzie uzupełniał wasze braki, bo jeżeli wiecie, albo odkryjecie te braki, które są prawdopodobnie potrzebne w budowaniu jakichś biznesów, to te braki spowodują bardzo duże jakby takie presje na waszą głowę, które jeżeli nie będziecie mieć nikogo, kto was ostudzi albo przejmie kontrolę nad tymi problemami, których wy nie jesteście w stanie, to po prostu popełnicie masę błędów, krytycznych błędów, które ten startup przewrócą i bardzo wiele mówi się o tym, że generalnie startup to jest też na pewnym etapie umiejętność dobierania pracowników, którzy się uzupełniają. Ciężko jest zrobić startup samemu, da się pewnie. Tak samo jak da się być komandosem, mieć twardą głowę i mięśnie, jeździć na misję i zabijać ludzi, wracać i spać normalnie bez problemu. Są tacy ludzie, co dadzą radę robić startup sami, ale w większości przypadków to jest tak szerokie pojęcie robienia startupu, biznesowo, życiowo,
technologiczne, że ogarnąć tego jednoosobowo, bez wsparcia nikogoś, kto was wesprze, ochłodzi wasz zapał, czasami to też jest ważne, wydaje mi się dosyć mało prawdopodobne, jeżeli chodzi o jakby osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu. Na długą metę, na taką dłuższą perspektywę. Ja wam powiem, ja miałam dwie takie sytuacje właśnie, gdzie podchodziłam do założenia startupów. Pierwszej kilka lat temu byliśmy z moim teamem, doszliśmy tam do programu akceleracyjnego. No i jakby stamtąd gdzieś już będąc na tym końcowym etapie, to tam ubijaliśmy projekt. No i teraz ten drugie gdzieś tam przejście przez to zakładanie startupów właśnie w ramach tego naszego programu. Jeżeli chodzi o to przygotowanie, ja myślę, że tutaj Darek powiedział bardzo mądrą rzecz, czyli odpowiednie dobranie współpracowników. Bo na przykład z tego ostatniego momentu, kiedy właśnie z Michałem próbowaliśmy jeszcze działać na tym moim tonącym statku tego pomysłu, który no koniec końców ubiliśmy, to trzeba brać pod uwagę i sobie to uświadomić, jak bardzo dużo czasu to zabiera. My normalnie pracowaliśmy przez 8 godzin i jakby każde wieczory to była po prostu kolejna praca. Musimy zrobić to, musimy dostarczyć każdą rzecz. I to były, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie jeszcze, kiedy właśnie próbowaliśmy ratować ten tonący statek. To było jak inne życie, wiecie, nie śpicie, pracujecie, tylko wymienialiśmy się po prostu wiadomościami, to trzeba dostarczyć, to trzeba zrobić, tu trzeba z kimś porozmawiać i tak dalej. Więc wiecie, każdy weekend, każdy wolny wieczór, nie macie wolnego wieczoru, nie? Więc to jest coś, na co trzeba się po prostu przygotować. I za pierwszym razem jakby ja miałam bardzo podobnie, przy czym jeszcze do dodatkowej tam powiedzmy pracy dochodziło to, że dobra, tu trzeba wziąć urlop, bo trzeba jechać do Lublina, bo tam są spotkania tego akceleratora, tu trzeba załatwić hotel, tu trzeba coś tam, tu transport busem i tak dalej, nie? Więc jakby no, pod takim kątem, żeby mieć świadomość tego, z czym to się wiąże, z jakim poświęceniem właśnie czasu, godzin i tak dalej, więc jeżeli macie fajną ekipę, która was wesprze i uzupełnia to, co Darek powiedział, wasze braki, czy nie wiem, na przykład jesteście specem od technologii, no to dobierzcie sobie osoby, które się znają bardziej na biznesie, znajdźcie kogoś takiego, no nie? I spróbujcie tutaj jakby razem podziałać, bo będzie bardzo ciężko po prostu i myślę, że no ja bym się tak mentalnie przygotowała pod kątem tego, ile to jest po prostu pracy, takiej no zupełnie po godzinach, jeżeli na przykład, nie wiem, normalnie pracujecie na etacie i próbujecie jeszcze robić no coś swojego. To jest niewyobrażalny wysiłek, po prostu taki mentalny. Tak. Tyle. To teraz ja. Ja tylko krótko, bo tak naprawdę możecie się przygotować pracując w takich firmach jak Pragmatic, bo tak jakby no, mamy takich klientów, więc z takimi będziecie współpracować. Z tej drugiej strony, więc tak jakoś się nauczycie tego podejścia, no i pracując z ludźmi, którzy mają podobne pojęcie, no przez osmozę, nie? No a wybierając pracę w innych firmach, no to nauczycie się innych skilli, no to jest tak jakby jasne, nie? Z tym, że to nie jest tak, że nie nauczycie się nic pracując w korporacji, bo też się nauczycie pewnie dużo istotnych rzeczy, tak jak w ogóle działa biznes, ale na innym poziomie, nie? To mam ostatnie pytanie, przepraszam cię. Ostatnio czytałem bardzo fajny artykuł, historię człowieka, który 7 razy upadał w swoim startupie. Tytuł tego artykułu brzmiał prowadzenie startupu przypomina rzucie szkła. I czytając historię tego człowieka, myślę, że to było bardzo prawdziwe. No to chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, no to kiedy warto odpuścić? Jest warto odpuścić. Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Tak jak już wiele razy tu wspominaliśmy, generalnie founderzy są strasznie zakochani w swoich pomysłach i nawet jak już wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to już nie ten moment, to już trzeba odpuścić, to oni jeszcze wydadzą kolejne $100,000, żeby sprawdzić jeszcze kolejne 3 hipotezy, które de facto wynikają z poprzednich, które sprawdzili. No i po prostu stracą pieniądze, tak? Ja bym traktował generalnie, chciałbym, żeby ludzie traktowali, też ja bym chciał tak traktować, wiem, że to jest ciężkie,
budowanie startupa jako inwestycji, prawda? Jak inwestujemy mądrze, na przykład w akcje, nie wiem, czy się da mądrze inwestować w akcje, ale powiedzmy, to zakładamy sobie jakiś punkt odcięcia, w którym mówimy, dobra, teraz sprzedajemy, albo kupujemy, tak? I dla mnie, jako dla product ownera, do tego wszystkiego służą metryki. Jest bardzo fajna książka, Jak mierzyć wszystko, która mówi, że jeżeli zakładamy jakąś metrykę, a powinniśmy sobie taką założyć na początku budowania startupu, powinniśmy też do tej metryki przypiąć plan. Co zrobimy, jak ta metryka pokaże jakieś swoje prawdziwe oblicze, takie czy inne. Tak? Jeżeli jesteśmy przygotowani, jeżeli ta metryka nam pokaże, że w tym momencie już musimy ten startup po prostu zamknąć, to powinniśmy go zamknąć. Jakby trzymajmy się takiego podejścia. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to super ciężkie. Ludzie chcielibyśmy osiągnąć sukces, natomiast na jednym pomyśle życie się nie kończy. Lepiej zostawić pieniądze, które macie i realizować kolejne pomysły. I najlepiej robić to mądrze, przez na przykład prowadzenie badań UX-owych, czy przez robienie jakichś bardzo inteligentnych sposobów na testowanie hipotez, żeby jak najmniej tych pieniędzy wydawać do momentu, kiedy to wam zaskoczy. I ta metryka powinna powiedzieć wszystko, ale chyba tyle z mojej strony. No, ja bym do tego dodała, no tak, oczywiście, metryki są bardzo ważne. Na samym początku, jak macie jakiś pomysł, nie wiem, badacie, sprawdzacie, widzicie, że jest duża konkurencja, rozmawialiście z potencjalnymi userami, nie ma bata, nie widzicie problemu, nie ma potrzeby, nie warto się pchać. To już koniec. Krzyśku, Wyraź mnie na chwilę, ja zaraz skończę. Ale ja jestem techniczny, nie jakbym przeszedł. Nie chciałbym się znaleźć Nie zagadamy. w takiej sytuacji rzucia szkła. ja myślę, że są dwie jeszcze, trzeba dorzucić przynajmniej jedną może myśl do tego. Jest jakaś skończona energia, którą macie jako founderzy. Kiedyś, i to jest strasznie prawdziwe, kiedyś Wiktora ktoś zapytał, byłem przy tym, jak Wiktora ktoś zapytał, ile czasu poświęcił na założenie swojej firmy, na założenie swojego startupu. Nie wiem, czy tak mogę mówić o startupie. I on tak się zastanowił przez chwilę i powiedział wszystek. Cały dostępny czas. I mam taką obserwację, że founder poświęca cały dostępny czas. Nie ma czasu dla rodziny, na wiele innych rzeczy, które normalnie chcielibyśmy mieć czas. Nie wiem, czy Kasiu, chcesz coś, czy możesz coś wiedzieć? To jest chyba to pytanie. Nie no, myślę, że bardzo mądrze to powiedziałeś, nie? No bo to był ten nasz przykład, nie? Tak. Gdzie w pewnym momencie, bo potem jak już zatopiliśmy nasz statek nie? Tam na C7, dokopaliśmy go butem i stwierdziliśmy, że to nie ma żadnego sensu, to spotkaliśmy się, no i tak rozmawialiśmy o tym i w sumie mówię, że no jednak jednak ta kwestia mentalna jest szalenie istotna, nie? Że Michał stwierdził, kurczę, no jakby ja mam rodzinę, no przez ostatnie 3 tygodnie to siedzieliśmy jak w jakiejś piwnicy po prostu zamknięci, bez znajomych, hobby, życia towarzyskiego, więc to też myślę, że jest jakby ważna taka kwestia, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić na ten swój własny biznes. No i oczywiście, no taka, słuchajcie, no prozaiczna rzecz, nie wiem, dostaliście dofinansowanie jako startup, wypuszczacie na rynek, nikt tego nie używa, dofinansowanie się skończyło. Smutne, ale no też takie historie bywają, no to jest chyba najwyższy moment, żeby jednak odpuścić, nie? Prawdopodobnie kolejnego dofinansowania już nie dostaniecie, nie? No jak nie ma trakcji, no to kończymy, zwijamy z zabawki, ale nie poddajemy się i próbujemy innych rzeczy, nie? Człowiek, który był opisany w tym artykule, bodajże 7 czy 8 razy próbował, także warto spróbować. Czy może pytanie? Ja mam takie pytanie, może do Michała, na przykład, co byś powiedział, co była waszą największą priorytetową architekturą, jaki obszar na przykład w tych wszystkich projektach, które gdzieś tam mieliście, czy to było, nie wiem, reklama, czy to był właśnie UX, technologia, jakby sam pomysł, w którym tym momencie możesz powiedzieć, że był taki punkt wspólny w tych projektach, że jakby one stanowiły właśnie ten taki największy problem gdzieś w przyszłości. Myślę, że metryką, jeśli tak można powiedzieć, która najszybciej i
najbardziej transparentnie ubije większość złych pomysłów, to jest Opportunity Score, zaczerpnięty z książki Dana Olsona, bardzo polecam, która mówi o tym, jak bardzo dotkliwy ten problem, który chcemy rozwiązać jest i jak dobre są istniejące alternatywy, czy dobre są istniejące rozwiązania, które ten problem adresują. Myślę, że dobre badania UX-owe, które dobrze zasilą ten model, bardzo szybko ubiją wszystkie złe pomysły. Jeśli to przejdziemy, to potem już jest łatwiej. Chciałem zapytać tutaj na ten temat, jak tu tak słucham, nie wiem czy to działa w ogóle. Tak. Jak słucham o tym długu technicznym, o tym, że to niektóre te startupy tak naprawdę zniszczyło, bo za duży ten dług techniczny, czy tutaj nie byłoby w takim momencie również dobrym rozwiązaniem mieć jakąś osobę, nawet zewnętrzną, od analizy samego ryzyka, bo jak tutaj było mówione, no pieniądze najwięcej nam powiedzą jako founderowi i nieraz niektóre rzeczy techniczne nie musimy tak dobrze rozumieć, ale w momencie, co by była trzecia osoba, bo wiadomo, jako specjalistę technologicznemu lub nawet specjalistie UX, nie zawsze jesteśmy w stanie może tak dobrze ocenić to risk-reward ratio jak osoba, która tylko tym się zajmuje, tylko tą analizą ryzyka i przykładowo mówimy temu founderowi, że tutaj jest ten dług techniczny taki, ale plusem jest to, że po prostu aplikacje będę o wiele szybciej na rynku i o wiele wcześniej będę zarabiać, ale tym ryzykiem może być oczywiście to, że w pewnym momencie nie będziemy w stanie już to dalej skalować. I czy tutaj nie byłoby dobrym rozwiązaniem, a może w ogóle macie taką osobę w teamu, nie wiem jaka jest konstrukcja z całej właśnie działalności tego teamu, ale czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem właśnie znaleźć taką osobę, która by się zajmowała tylko i wyłącznie tą analizą tego ryzyka, bardziej tak ze strony biznesowej. I żeby to nie był oczywiście ten founder, bo on ma, jak się mówi, różowe okulary zawsze, nie? Founder ma też dużo więcej innych ważnych zadań niż... dużo więcej innych zadań. Taka osoba jest w zespole i ją można nazwać CTO, czasem jest to product owner, czasem jest w zależności od wielkości zespołu przede wszystkim. Ale w większych organizacjach jest to CTO, którego zadaniem jest rozumieć biznes, jest to osoba biznesowa, ale która też potrafi, czy jest łącznikiem między osobami technicznymi, żeby zrozumieć takie ryzyka. I teraz to ona powinna podjąć decyzję, czy robimy zaraz te 2 feature'y, czy może należy wcześniej spłacić trochę długu, bo te feature'y zrobimy taniej i to się da przeliczyć na pieniądze i to się bardzo ładnie da wtedy pokazać, a może jak nie zrobimy tego długu, to jest ryzyko i je można policzyć i znów przeliczyć na pieniądze, że ktoś nam się włamie do bazy danych i to wszystko, co zbudowaliśmy, będziemy mogli sobie wsadzić w skarpetki. Albo jeśli będziemy chcieli, bo takie mamy plany, pójść do inwestorów i wyskalować biznes, to fajnie, że wypuścimy, wiecie, miliony dolarów w reklamy, ale ci ludzie, którzy przyjdą, odbiją się od niedziałającego serwisu, bo nie udźwigniemy więcej niż powiedzmy 100 000 użytkowników. Jest taka osoba i raczej bym ją trzymał wewnątrz organizacji, bo jest to bardzo kluczowa rola. Niestety ta osoba często, przynajmniej ja tak obserwuję w startupach, jest zatrudniona z pozycji hierarchii. Bo to nie jest osoba, która jest z tobą partnerem i ty jako founder oddajesz jej pole, jeżeli chodzi o technologię, tylko jest to raczej twój bicz na tych, którzy pod spodem to robią, żeby wykonywali dobre, trochę rozumiesz tą technologię, ale pilnuj tych, co robią, żeby robili dobrze. A w zasadzie komunikację podejmuje founder, który nie do końca jest technologiczny i też obserwuje takie rzeczy. I to, co tu mówisz, byłoby naprawdę, rozwiązałoby problem, posiadając CTO, czy product managera, product ownera, który ma takie umiejętności, jeżeli to jest trudne, no bo founder musi znaleźć taką osobę, której na tyle zaufa, że oddaje pole w tej obszarze. I wydaje mi się, że jeżeli znajdzie dobrą osobę, to jest raz kluczowe, 2, oddaje to przestrzeń, to ta osoba jest w stanie zapewnić bardzo wysoką transparencję ryzyka na tyle, żeby podejmować odpowiednie decyzje tak biznesową.
takie pytanie bardziej do badań właśnie UX-owych. Ile osób to jest dobra próba, żeby wstępnie zweryfikować swoje hipotezy? Kiedyś słyszałem, że to właśnie od 5 do 10 osób takich jakościowych, no i tam około 20-30 takich ilościowych, jakieś tam ankiet typu ankiety Google'a, tak? I czy to jest wystarczająca liczba, że to jest za mało, czy może to jest za dużo? Właśnie jakby ile osób, żeby stwierdzić, że okej, to jest faktycznie dobry problem, idźmy w to dalej i pracujmy nad tym dalej. To jeszcze trochę powtórzę w sumie, bo chyba padło podobne pytanie. No właśnie, jeżeli chodzi o ilościówkę i jakościówkę, no nie, no jakby znowu wszystko zależy, czego chcesz się dowiedzieć. Jeżeli interesuje cię właśnie pogłębienie tej wiedzy, dowiedzenie się o tym problemie, no to faktycznie mówi się o tych minimum 5 osób na daną grupę docelową. Mam więcej niż jedną grupę docelową, nie wiem, matki z 2 dzieci, matki z 1 dzieckiem i tak dalej, no nie, no to minimum 5 z tych, minimum 5 z tych. Natomiast no ja lubię jednak mówić o większej ilości, jeżeli oczywiście pozwala na to budżet, czas i wszystkie inne rzeczy, więc 8 myślę, że z danej grupy docelowej i zaczniesz dostrzegać to, że pojawiają ci się pewne powtarzające się wzorce, no nie? Czyli zaczynają ci osoby mówić o podobnych problemach, o podobnych schematach i tak dalej, i tak dalej. No i tak samo gdzieś koło 8 na przykład osób z danej grupy docelowej, tej drugiej, no nie? Czyli nie wiem, 3 grupy docelowe, 8, 8, 8, no nie? I tak dalej. Jeżeli chodzi o tą ilościówkę, no nie, no to już wchodzi statystyka. Ja ci nie będę mówić, czy to jest 20 osób, 30 i tak dalej, bo wszystko zależy od tego, jak duża jest, nie wiem, no ta populacja, którą ty chcesz zweryfikować, no nie? Więc wklepujesz sobie kalkulator tam tych, jeżeli chodzi o kalkulator na przykład statystyczny, ustalasz sobie poziom ufności, no nie, z 95% poziomem ufności ja chcę wiedzieć, wpisujesz liczbę populacji, nie wiem, ilość osób, ilość kobiet w Polsce, wylicza ci, ile osób musisz na przykład przeankietować, żeby mieć statystycznie poprawne rezultaty, nie? Więc ja bym do tego w ten sposób podeszła. Natomiast no, na tym pierwszym etapie rozwoju startupów, no to ta jakościówka mega fajnie się sprawdza, nie? No bo ona ci daje jakieś takie pole przekrój tego. Oczywiście to się bardzo często, to wiecie, to nie jest tak, robimy badania jakościowe i jakby tyle i już wszystko wiemy, nie? Do tego się dopala różne rzeczy, do tego dopala się dane z rynku, do tego product owner przychodzi z jakąś analizą konkurencji, czy właśnie z danymi z rynku, do tego sprawdzamy, nie wiem, Facebooka, Instagrama, jakieś tweety, opinie o konkurencyjnych aplikacjach i tak dalej, nie? Więc w zależności od czasu, budżetu i też poziomu, z jakim my chcemy dostarczyć odpowiednie rezultaty, chodzi mi o to, że no, musimy jakby z founderem też rozmawiać o tym, na jakim poziomie my chcemy mieć pewność, że dane, które dostarczamy, są wartościowe, no to możemy robić też różne, powiedzmy, rzeczy, no nie? I dopalać te badania jakościowe różnymi też innymi danymi, nie? Czy o konkurencji, czy o jakichś opiniach, o tweetach, czego ludzie nie lubią, co lubią, na ile oceniają w Google'ach tą aplikację, a co o tym mówią, a może powtarzają się jakieś komentarze i tak dalej, nie? Więc ja bym zawsze to po prostu, nawet jeżeli jest możliwość, czas, budżet, pieniądze, kasa, wszystko się zgadza, no nie, to bym dopalała te badania jakościowe jeszcze różnymi rzeczami, nie? Cześć, ja mam taką jeszcze małą informację odnośnie tutaj tego długu technologicznego. Osobiście wydaje mi się, że też czasami warto ewangelizować klienta pod kątem technicznym co nieco. Taki przykład, który z praktyki własnej, klient przez chyba 10 lat nie chciał usunąć pewnego feature'a, który no był bardzo duży, pewne API było w ogóle nieużywane, po prostu zostało zbudowane, więc było mu żal go usunąć. Po prostu on nie rozumiał tego, że usunięcie tego feature'a to jest później jakby rewertowalne pod kątem repozytoriów i wystarczyło mu powiedzieć, to jest tak, wstawiamy po prostu ten feature gdzieś tam do piwnicy, zabijamy dechami, jak trzeba będzie kiedyś do niego wrócić, to my go wyciągniemy z tej piwnicy za rok, za 2, trochę odpicujemy i też będzie chodzić. I tylko takie przedstawienie sprawy jakby pozwoliło mu podjąć decyzję, ok, usuwamy ten kod i on już tam, nie wiem, 30 000 linii kodu i to już nie trzeba inwestygować, maintainować i tak dalej. To tak, wydaje mi się też jakby nie tylko pod kątem pieniędzy warto rozmawiać z klientem, ale też troszeczkę tak ewangelizować technicznie. Nie za dużo, ale czasami warto. A moje pytanie jest, czy UX researcher ma czasami wyrzuty sumienia, że wali czyjeś marzeniem. W sensie mówi się, że pomysł tak naprawdę nie jest wart nic, ważna jest realizacja. Rzadko kiedy robimy coś, co jest totalnie innowacyjne, przeważnie jest jakaś konkurencja. Liczy się głównie wykonanie
A co mi się wydaje też ważne jest ten drive i energia foundera tutaj są istotne i to, że on to popycha do przodu i sprawi, że coś być może z tego wyjdzie. I czasami nie jest tak, że kurczę, no walamy projekt, musimy mieć wyrzuty sumienia, że zabiliśmy tą energię i że coś jednak mogło z tego powstać. To nie mam. Nie, my tutaj chłopaki jesteśmy. No więc ruda jestem, jakby czego chcesz. Jeżeli to jest tak odbierane przez foundera, to powiem coś, co może to będzie kontrowersyjne, to nie powinien być founderem. To znaczy, że jego mindset nie odpowiada temu, czym on powinno być. Bo on powinien zauważyć, że to nie jest ubijanie jego marzeń, tylko to jest zabezpieczenie jego majątku na to, żeby mógł realizować inne rzeczy. I my tak to rozumiemy w Pragmatic Coders, że to nie jest ubijanie klienta, tylko to jest zabezpieczenie klienta przed ryzykami, których może nie mieć. Tak. Znaczy, ja jeszcze dopowiem do tego, że pamiętajcie o tym, że research jest zawsze neutralny, no nie? My jako badacze, to my nie jesteśmy to takie wredne małpy, które byleby tylko umieść ten projekt tego foundera. Nie, my do tego podchodzimy neutralnie. My ci pokazujemy pewne spektrum danych, no nie? I jakby mówimy, nie ma tego problemu, ale pamiętajmy też o tym, że bardzo często z danych wynikają okazje, nie? To znaczy, tutaj na przykład nie ma tego problemu, ale zauważyliśmy coś innego. Więc czasami to nie jest takie, że my ubijamy marzenie tego startupera i tak dalej. Możemy mu na przykład wskazać inną ścieżkę do jakiegoś pivotu, do pogłębienia jakiegoś problemu i tak dalej, nie? Więc czasami jakby z tych, jakby jednej rzeczy, no nie tędy droga, ale być może tędy droga. Tylko to musimy więcej jakby sprawdzić i gdzieś tam pogłębić, trochę dowiedzieć się na przykład więcej. To jest jedna rzecz, no nie? Że możemy tutaj zaproponować na przykład jakąś inną drogę, albo na przykład zauważyć, to może jakaś inna grupa docelowa jednak by z tego korzystała, no nie? I czasami jest na przykład tak, że wspomniałeś o tej innowacyjności i tym, że wiecie, jakby jak tutaj chcemy wybadać ludzi i jakby zbadać ich potrzeby, ale równocześnie zaproponować im coś innowacyjnego, coś czego na przykład nie mają, no nie? No i jak to ze sobą pogodzić, no nie? Że przecież wiecie, ten taki słynny niby cytat Henry'ego Forda, no nie? Że jakbym zapytał się ludzi, czego chcą, no to powiedzieliby mi, że szybszych koni, no nie? A gość im zaproponował samochód, no nie? Znaczy pomijając fakt, że to prawdopodobnie nie jest słowa Henry'ego Forda, no nie? To zobaczcie, tu bardziej chodzi o to, że gdybym zapytał ludzi, czego chcą, ale my nie pytamy ludzi, czego chcą. My na podstawie tego, co ich boli, no nie, jakie mają potrzeby, my wnioskujemy, no nie? I patrzymy, tu jest problem, tu jest jakaś potrzeba i tak dalej. Jeszcze nie mówimy o rozwiązaniu, czyli bardziej będziemy patrzeć o tym, w tym przykładzie powiedzmy tego transportu, tych samochodów, my będziemy patrzeć, co boli tam tych ludzi? No boli ich to, że nie mogą się przemieszczać szybko, no nie? Ale dobry badacz nie zapyta się ciebie, czego chcesz, no nie? I tu jest jakby to pole do tych innowacji, żeby pozbierać dane. Być może czasami trzeba transparentnie powiedzieć, kliencie, nie ma tutaj tej potrzeby, ale czasami to też jest okazja do tego, żeby zauważyć jakąś inną ścieżkę. I myślę, że to jest fajne wtedy. Tak statystycznie na 10 powiedzmy researchu, ile to jest odrzuceń jako koncept? To nie są odrzucenia. To jakby nie powinniśmy chyba tak w tej kategorii traktować. Robiliśmy ostatnio badania w kontekście projektu Martyny, gdzie z badań wyszło, że rozwiązanie, które myśleliśmy, nie jest adekwatne. Ale z badań wyszło, że jest potrzeba innego rozwiązania, więc pivotujemy. To nie jest tak, że mówimy ci, sorry, przyjdź jak będziesz miał lepszy pomysł. Tak. Chociaż będą, oczywiście, wiecie, jakby będą takie na przykład produkty i projekty i ciężko mi tutaj powiedzieć o statystyce, bo jakby w wielu tych projektach byłam ale na przykład spotkałam się z takim projektem, gdzie chodziło o jakby jakąś taką, nie pamiętam teraz dokładnie, aplikację czy coś takiego dla osób starszych, nie? No i podstawą tego, co trzeba było powiedzieć klientowi do właśnie ubicia tego, to nie może być aplikacja. Bo w słowniku tych ludzi 70+ nie ma słowa aplikacja, nawet jeżeli oni korzystają ze smartfonów. I to były dużo bardziej takie, wiecie, badania obserwacyjne, gdzie patrzyliśmy, jak oni tego używają i tak dalej. Nawet takie, powiedzmy, osoby z tej grupy 70+, takie bardzo technologiczne,
no nie, jak na swój wiek. Tam nie ma pojęcia aplikacja. Oni używają SMS-ów, oni używają internetu, oni nawet sobie potrafią zabukować wizytę uznanego lekarza, ale oni nie pobiorą twojej aplikacji kliencie. Więc na ten moment to nie jest dobre rozwiązanie, bo jakby pomysł, koncept i tak dalej spoko, tylko że to, co ty im przedstawiłeś w postaci aplikacji, to nie rozwiązuje ich problemu. I akurat ten pomysł musimy ubić, ale możemy ci zaproponować jakiś inny, bo widzimy, że problem istnieje. Albo to nie jest pomysł po prostu teraz na te czasy, bo być może jak my tutaj będziemy wszyscy 70+, no nie, tam pomijają, co wtedy będzie, czy nie, chipy w głowie i tak dalej, ale być może my już będziemy wtedy przyzwyczajeni do tego jako takie osoby wychowane gdzieś tam na tej technologii, że dla nas to już będzie rozwiązanie w postaci aplikacji, ale nie na teraz i nie na te czasy po prostu. To rozwiązanie nie trafiało, nie spełniało tego, nie? Załóżmy, że founderem jest człowiek z Wielkiej Sadzawki, który właściwie zjadł wszystkie rozumy. Ja sobie kilka takich rzeczy zapamiętałem z tego panelu dyskusyjnego. Po pierwsze, Dariusz mówi, że founder zawsze zna się najlepiej na swoim, prawda, produkcie. Ktoś tutaj z uczestników mówi, ma różowe okulary, jest zakochany w tym. Z kolei Katarzyna mówi, no tak, no, potrafimy zrobić taki research, gdzie możemy przekonać. I to ktoś pytał, czas, nie? Czas, spokojnie. Zgadza się. Najbardziej do mnie przemawia podejście techniczne, czyli Krzysztofa, tak tu też mojego doświadczenia. Ale wbrew temu wszystkiemu chciałbym troszeczkę zapytać taką rzecz. Founder jest gościem albo babeczką, żeby nie zabrzmiało seksistowsko, z Wielkiej Sadzawki. Wszystko już w życiu wie, wszystkiego doświadczył. Co wy mu tam będziecie pieprzyć? No właśnie. I stajemy przed taką rzeczą, gdzie etyka, nie? Teoretycznie albo jedno, albo drugie. W biznesie nie ma etyki. No, mówi się, jest dobry deal od dwóch stron. W praktyce nie ma czegoś takiego. Rzeczywiście nawet nauka nie rozpatruje czegoś takiego jak etyka w biznesie. Ale załóżmy, cholernie się z tym męczymy, kiedy trzeba by zrobić coś, w co absolutnie nie wierzymy. No ale biznes jest biznes, nie? Chyba się musi kręcić. Founder wykłada kasę. Why not? Ale z drugiej strony my i nasze podejście. Co wy na to? Byliście w takiej sytuacji? Jeśli tak, to mówicie nie, sorry, nie ma, dziękuję bardzo, pas, rób sobie z kimś innym. A może zamykamy oczy i mówimy, nie no, firma musi działać, nie no. Biznes jest biznes. Co jeśli ten człowiek ma rację? No tego to nigdy nie wiemy, ale zakładając, że w takim porównaniu AB, no my się popieramy jakimiś badaniami, o czym wspomina Katarzyna, nie? Jak silne dowody mam? Na ile one są prawdopodobne? To jest pierwsza moja myśl, kiedy mówiłeś, a druga moja myśl jest taka, chyba nie spotkałem się jeszcze z... A jeśli się spotkałem, to jest to moja wina, zaraz wyjaśnię dlaczego, z klientem czy z founderem, który nie byłby w stanie się uczyć. Jeśli mu się dostarczy twarde dowody, to nie byłby w stanie podążać za tymi logicznymi wnioskami. A mówię dlatego, że to jest moja wina, bo jeśli tak było, to znaczy, że ja byłem kiepskim product ownerem, nie byłem w stanie mu dostatecznie dobrze opowiedzieć tej historii, która wynika z tych danych. Z mojego doświadczenia ja nigdy nie wiem, czy moje badania, czy nasze badania są super pewne. Być może ten człowiek ma rację. Więc poszedłbym w tym kierunku przez jakiś czas, żeby zobaczyć, kto ma rację i odkryć, co możemy z tym zrobić. Bo może ma rację, może ja mam rację, może racja jest gdzieś indziej. Może jakby skuteczność naszego, tego co robimy jest gdzieś indziej. I może, żebym nie zabierał za dużo głosu, to nie będę opowiadał historii. To jest po prostu trudne pytanie. Jakby wydaje mi się, że sami nie chcielibyśmy być w takiej sytuacji, w której przymykamy oko, bo chcemy zarabiać pieniądze. Natomiast tak jak powiedział Michał, my nie wiemy. My mamy pewne informacje, zbieramy je i próbujemy edukować klienta. Znaczy z takiego doświadczenia z naszego podwórka. Jest tak, że jeżeli rzeczywiście coś totalnie nie ma sensu, się zaczynamy z tym strasznie męczyć, to bardzo często zaczynają się męczyć z tym deweloperzy już. Ja rozumiem w ogóle, co oni robią, po co to robią.
I dochodzi do takiego momentu, w którym trzeba po prostu porozmawiać z klientem w otwarte karty, że no jakby za chwileczkę ten zespół nie będzie chciał dalej z tobą współpracować, bo oni się nie przyjmą, a że się rozwijają, bo że wiedzą, że zmieniają świat, bo mają marzenia, też twoje, które chcą zmaterializować troszeczkę po prostu pomóc tobie w realizacji twoich celów. I może się zdarzyć, że po prostu taki klient powie, no ale to ja potrzebuję w takim razie innych ludzi, ale to rozstaniemy się w pokoju. Natomiast rolą, tak jakby z mojej perspektywy, tak jak Michał powiedział, jako product ownera, jest założenie, że klient jeszcze nie wie i założenie, że ja jeszcze nie wiem, spowodowanie tak szybkiej nauki u klienta i u siebie, żebyśmy byli w stanie jak najszybciej mu pokazać, że nie wie, albo jak najszybciej się dowiedzieć, że my nie wiemy, a on ma rację. Jeżeli chodzi o klientów za wielkiej wody, za wielkie sadzawki, to oni raczej nie mają takiego problemu. Powiedziałbym, że bardziej w Europie są tacy founderzy, którzy mają takie problemy. Oni mają inny problem. Dla mnie najdziwniejsze w tym wszystkim za wielką wodą, że tam w Dolinie Krzemowej powstają te wszystkie piękne teorie o zmienności, o tym, jak się to powinno robić. Oni przychodzą do nas się tego uczyć. To jest niesamowite, naprawdę. I jest bardzo trudno ich przekonać, bo tam bardzo dużo ludzi, którzy tworzą biznesy, to są ludzie z epoki, w której się robiło projekty, waterfallów i robiło się biznes tak, jak się robiło i nagle próbują zrobić aplikację, nową technologię wprowadzić i dla czegoś nie działa. Ten sposób, który wcześniej mają w głowach, ten model mentalny, który sobie gdzieś tam zaadaptowali w ciągu swojego życia, prawda? I my próbujemy ten model przestawić i czasami się bardzo pocimy zespołowo, żeby to zrobić i czasami się udaje, wbrew pozorom, chociaż w części zmienić pozycję takiej osoby i podejście do budowania w inny sposób. I to jest też fajne, że to nie jest też tak, że budujemy startup i on robi źle, my wiemy, że robi źle, on się przewraca, traci wszystkie pieniądze. Czasami warto pokazywać te małe upadki, bo tych upadków, jak to się robi źle, jest po drodze masa. I na tych upadkach Ja się muszę nie zgodzić. On robi źle. To jest źle postawione, przepraszam cię. No się uczy, dobra, nie robi źle. Jako product owner biorę ownership. Ja też robię źle. Dlatego jakby ta relacja z klientem jest partnerska. My się uczymy. To jest troszeczkę inaczej i dlatego no mi się nie zdarzyło, żebyśmy mieli klienta, który patrzy na dane i mówi nie, i tak zrób. I tak robię źle. Wycofuję się, że no, on nie rozumie. Nie robi źle, tylko nie rozumie. Przepraszam, nie rozumie. Tak. Jeszcze nie rozumie. Dobra, nasi product ownerzy tutaj siedzą sobie w swoim świecie fantazji. A teraz jakby zejdźmy na ziemię, panowie. Generalnie ja myślę, że tu mówimy o dwóch szalach po prostu wagi, no nie? My pracujemy dla firmy, która się nazywa Pragmatic Coders. Ta firma musi zarabiać, bo inaczej Wiktor by nas wszystkich wywalił z roboty. Nie? Jakby hello. Na przykład, nie? To jest jakby jedna rzecz, no nie? Więc są różne sytuacje, firma musi zarabiać i tak dalej, no nie? Pracujemy z różnymi klientami. Mamy klientów, którzy są super otwarci na zasadzie wow, świetny proces, w ogóle jedźmy tym wózkiem razem i dążmy do, nie wiem, polany pełnej słoneczników, nie? Będą tacy founderzy, o których ty na przykład wspomniałeś, którzy mają bardzo mocno ustrukturyzowane przekonanie o tym, że super wiedzą wszystko i tak dalej. I z nimi się po prostu pracuje, no nie? Czasami będzie taka analiza kosztów, którą trzeba przeprowadzić, to znaczy, nie wiem, klient jest mega trudny, narzuca swoje zdanie, zespół zaczyna nie chcieć z nim pracować, to co Darek powiedział, i analizujemy koszty. Okej, czy wpływy od tego klienta są, nie wiem, na tyle istotne w stosunku do tego, jeżeli na przykład stracimy ten zespół, bo nam się zwolni 5 czy 6 deweloperów, nie? Jakby prosta analiza kosztów, nie oszukujmy się, nie? I czasami takie decyzje trzeba będzie podejmować, czasami trzeba pracować z klientami, którzy nie są naszymi ulubionymi, wymarzonymi klientami, no bo, no kurczę, nie oszukujmy się, firma musi dalej zarabiać, no nie? To jest oczywiste. Więc no pierwsza rzecz jest właśnie w skrajnych super przypadkach, myślę, że ważna jest ta analiza kosztów, no nie? Co nam się bardziej gdzieś tam spina, no nie? Czy wtedy, wykładamy klientowi karty na stół i transparentnie podchodzimy, słuchaj, jest taka i taka sytuacja, albo gdzieś szukamy jakiegoś porozumienia, albo no stracisz ten zespół, no nie, no bo po prostu nasi deweloperzy się zwolnią, nie stać nas na to, żeby nam się zwolniło 5 osób, które po prostu są dobre, no nie, bo to też jakby rekrutacja, pozyskanie nowych osób, to też są koszty dla firmy, trzeba sobie to przekalkulować, no nie. Myślę, że jeżeli są klienci tacy, z którymi, kurczę, widzimy gdzieś tu jeszcze jakiś potencjał i tak dalej, no nie,
Czasami nawet z nimi się trochę nie zgadzamy, czasami mamy te różnice poglądów, czasami się sprzeczamy i tak dalej, ale cały czas widzimy gdzieś potencjał tej wspólnej pracy, odkrywania, dowiadywania się nowych rzeczy, to po prostu próbujemy. Nie zawsze da się wszystko od początku wypracować, że będzie super perfekcyjnie i właśnie będziemy sobie jechać naszym różowym pociągiem. Czasami to będzie duży proces i długi proces dochodzenia do tego naszego różowego pociągu. Będziemy się spierać, będziemy się nie zgadzać. Mieliśmy z Michałem takiego kiedyś klienta na warsztatach, gdzie warsztaty były mega skomplikowane i mega trudne, no właśnie ten produkt finansowy. 3 dni siedzieliśmy na tych warsztatach, kłóciliśmy się strasznie z tym klientem. Tam były emocje, zgrzyty, tego typu rzeczy i tak dalej. Mieliśmy takie poczucie z Michałem, że klient wyszedł średnio zadowolony z tych To warsztatów. nie było poczucie. On powiedział, że jest niezadowolony z tego, co... Ja trochę to jeszcze było poczucie. To nam to w twarz powiedział. Tak, i ten klient do nas po 4 miesiącach wrócił. Ja potem pracowałem z tym klientem. Więc minął jakiś czas, te emocje opadły, no nie? Widocznie pokazaliśmy mu coś, co było fajne, coś wzbudziło jego wartość i ten klient na przykład wrócił, nie? No i czasami no, ta praca będzie trwać dłużej, to będzie praca, która będzie kilka miesięcy trwała, no nie? Dużo rozmów, jakiejś komunikacji, przygotowania nawet strategii pod tą komunikację, przygotowywania strategii pod spotkania, jak je poprowadzić, jakie dane pokazać, jakie dowody, co od A do Z przedstawić klientowi. No i być może gdzieś w końcu tego procesu uda nam się po prostu złapać to, że będziemy wspólnie pracować. My poznamy jego perspektywę biznesową, on pozna naszą, no i właśnie będziemy tutaj w stanie, czy zrobić jakieś badania, czy jakiś lepszy, czy on nam odda więcej, powiedzmy, tego ownershipu jeszcze. No i ta współpraca będzie się po prostu no, układać super, nie? No myślę, że super by było mieć taką pozycję na rynku, że no, firma wybiera sobie klientów, nie? Super, fajnie by było, nie? Ale być może kiedyś, jak najbardziej, nie? Ale myślę, że to jest zawsze taka analiza właśnie zysków i strat i podejmowania próby, po prostu tej coachowalności, podejmowania jak najlepszych decyzji w danej sytuacji, w danej koniunkturze na rynku. Jeszcze musimy się też przygotować na to, że przez to, że to są startupy, to ten proces edukacji, coachowania, dochodzenia do tych wspólnych wniosków czasami jest tak długi, że zanim ich wyedukujemy, to już nie ma. Musimy się z tym pogodzić. Nie zawsze się po prostu uda. I oczywiście jak mamy klienta, który pracujemy bardzo długo, to zazwyczaj do jakichś konkretnych modeli współpracy dochodzimy i ten klient się o nas uczy, my się od niego uczymy, bo ten biznes zaczyna być coraz większy, rozwijać się, jesteśmy na innym poziomie i to też jest fajne. Ale tak jak taki idealny świat, tak jak powiedziała Kasia, to nie istnieje. Jakby nie ma tak, że my jesteśmy taką firmą, że przychodzą do nas i nagle wprowadzamy swoje rządy i 9 na 10 startupów dostaje finansowanie. No, fajnie by było. Taki jest cel, a na razie to jest dosyć, no jest to trudno po prostu. No, do zrobienia. Słuchajcie, spróbuję tylko podsumować tą odpowiedź dla mnie, choć mam nadzieję nie tylko dla mnie. Czyli tak, po pierwsze nie poddawać się, tak, dać i sobie czas, i founderowi, i w ogóle całej ekipie. A po drugie, rozumiem, rozważyć wartość biznesową. Poprawcie mnie, jeśli złe wnioski wyciągnąłem. Nie, ja myślę, że wnioski są dobre. Coś, czego ja się uczę i czasem sobie tak wmawiam, choć to jest nieprawda, od razu chciałbym zaznaczyć, że to, co powiem, jest nieprawdą. Czasem sobie to tak tłumaczę, że to nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego zrozumienie. To jest nieprawda, ale to mnie zmusza do tego, że jak prowadzę warsztaty i nie udało mi się wypracować zrozumienia z klientem, to może warsztaty nie były optymalne. Może to, jak nadaje ten komunikat, nie jest optymalne. Może on nie był gotowy słuchać i może był ścianą, ale staram się pracować nad tym w ten sposób, żeby kolejne były lepsze. I nawet jak jest nerwowo, tak jak na tamtych warsztatach było nieprzyjemnie, klient nie był zadowolony, to fakt, że wrócił, oprócz tego, że napędza moje ego, to jest dowodem dla mnie, że te warsztaty były dobre. Tylko on potrzebował trochę czasu, żeby je przetrawić. Róbmy przerwę na wodę. Okej, super. Dzięki bardzo. Ja mam jeszcze tylko właściwie taki bonus dla was. Być może nie wiecie o tym, że całkiem niedawno ukazał się nasz e-book, który się nazywa How to Start a Startup.
Także jeżeli jesteście też na takim etapie, a wiem, że z części zgłoszeń, które do nas wpłynęły, wiem, że część z Was rozważa założenie startupu, to odsyłam Was do naszej strony pragmaticcoders.com i tam znajdziecie, na pewno dokopiecie się, jeżeli będziecie dobrze szukać, naszego e-booka. Zachęcam do ściągnięcia. I co? No i pozostałe pytania. Zapraszam teraz na pizzę i do kontynuacji rozmów. Dzięki. Mikrofon.